Siemano. Jeżdżę sobie dzisiaj tak, łapię ostatnie momenty pięknej pogody polskiej jesieni i tak naszło mnie, żeby nagrać taki krótki film o tym, jak kiepski jest ten motocykl. Mam na myśli Suzuki DR650, że musiałem w nim zrobić aż tyle modyfikacji. Lista modyfikacji w moim modelu jest tak długa, że nawet jechałem motocyklem i próbowałem to sobie jakoś zapamiętać, żeby wam przekazać to w tym filmie, bo jest niesamowicie długa. Ale wszystko krok po kroku zaraz wam opowiem. Uwielbiam ten motocykl. Silnik sam w sobie jest bardzo elastyczny, mocny, do takiego lekkiego ujeżdżania w terenie. Nadaje się na dalekie wyprawy, o to mi zależało, żeby tam 1000 km dojazdu, nieraz asfaltem, na przykład do Bośni czy Rumunii, nie był dla niego wyzwaniem, ale żeby później też w terenie po tych szutrówkach sobie fajnie pomykał. Dlatego na razie nie widzę dla niego alternatywy i postanowiłem zrobić w nim mnóstwo modyfikacji, żeby mi nieco bardziej pasował. Lista jest dosyć długa, więc zaczynamy. Pierwszy z elementów, jaki zmodyfikowałem niemalże tuż po zakupie, to były podwyżki kierownicy i sama kierownica. Nie jest ta pierwsza, którą zmieniłem. Finalnie się te podwyżki trochę zmieniały i kierownice same w sobie. Ostatecznie jest kierownica TRW i takie podwyżki, które podwyżają kierownicę o 3 cm i przesuwają około tam 1,5 do przodu. Dzięki temu pozycja za kierownicą stała się nieco lepsza. Także podwyżka i kierownica obowiązkowo do zmiany. I lecimy dalej. Kolejnym elementem, który jest niesłychanie słaby w tym motocyklu, to zawieszenie. W zawieszeniu z przodu nie da się za wiele zrobić. Najczęściej to po prostu je wymieniają od jakiejś endurówki. Ale ja tutaj postanowiłem zostawić oryginalne zawieszenie. W zamian za to zastosowałem w nich sprężyny liniowe, które są pod moją wagę. To już poprawiło. A kolejnym elementem to są gwizdki tak zwane. Wstawiłem gwizdki od firmy YSS. Za chwilę gdzieś tutaj wam podrzucę w rogu, jak one wyglądają. Po zamontowaniu tego i ustawieniu tych gwizdków zawieszenie nieco lepiej zaczęło pracować. Na tą chwilę jestem zadowolony z tego rozwiązania. Kolejnym elementem, który wymieniłem w zawieszeniu, to tylny amortyzator. Musiałem go zmienić, bo oryginalny się nie nadaje do niczego. Zastosowałem amortyzator od Husqvarny TE610. Jak widzicie, całkiem dobrze pasuje. Ma regulację na dole, ma regulację u góry, także da się coś z tym porobić. Zrobiłem mu tam delikatny setting. Z takiego rozwiązania jestem zadowolony. Także amortyzator od Husqvarny, udało się go tutaj wprawić. Największy problem jest z tym ukształtowaniem zbiornika. Do DR-ki musi być specyficzny amortyzator. Także jestem finalnie zadowolony z tego efektu. Nie są to cuda, ale jest zdecydowanie lepiej niż w serii. Lecimy dalej i element, który zmodyfikowałem, a tak naprawdę to wymieniłem: mocowanie stopek oraz same stopki. Po pierwsze, oryginalne stopki są delikatnie za wysoko. Po drugie, są na gumowych elementach, które się wyginają. Poza tym są bardzo wąskie i gniotą w stopy. Nie da się jechać na stojaka. Obniżenie i przesunięcie ich delikatnie do tyłu dużo poprawiło ergonomię jazdy. Te podnóżki to są jakieś chyba od Suzuki RMZ bodajże, a to jest z takiego popularnego chińskiego portalu aukcyjnego. Pasuje to fajnie, wykonanie jest niezłe, także zmiana zdecydowanie na plus.
racji tego, że ten motocykl służy mi głównie do wyjazdów dalekich, Rumunia, Bałkany, Albania i te sprawy, generalnie kierunki od Polski w dół. Na oryginalnym 12-litrowym zbiorniku zasięgu miałem 180 km. W Rumunii brakło mi kiedyś paliwa, stwierdziłem nigdy więcej, dlatego zastosowałem zbiornik Acerbisa, bodajże 24 litry. Dzięki temu zasięg zwiększył się praktycznie do 500 km. Nigdy tyle nie dojeżdżam, ale spokojnie te 400 na nim robię, także to jest obowiązek, jeżeli się chce nim gdzieś dalej wyruszyć. Do zmiany poszedł też seryjny bagażnik oraz takie osłonki. Tutaj po sakwy takiego rogala wieszam z Kriegi OS Base'a, plus do tego dwie OS 18. Gdzieś tu wam podrzucę zdjęcia, jak ten motocykl wygląda zapakowany. I musiałem też dodać takie tutaj boczne orurowanie, bo jak widzicie kiedyś pojechałem bez tych rur i torby się piekły na wydechu, ale to jest obowiązek. Mocny bagażnik, żeby go zapakować, i osłona od wydechu, żeby nie upiec torebek. Kolejny element, który zmieniłem, to gaźnik. Zastosowałem TM42. Potrzebne było wytoczenie do niego takiej kryzy na o-ringu. Widzicie, są tutaj trytki, one są niepotrzebne, ale tak dodatkowo zabezpieczyłem sobie w razie W, żeby to tam po prostu kiedyś mi w terenie nie spadły. Jest dodatkowo dopięte. Gaźnik pasuje, zaraz gdzieś tu podrzucę pierwszy taki wstępny rysunek tej kryzy, bo taką kryzę aluminiową trzeba wykonać i tam delikatnie przerobić linki, ale tak reszta to plug and play. Oczywiście potrzebne jest też strojenie tego gaźnika, ale motocykl zyskał dół, bardzo dużo dołu i taki no sporo bardziej elastyczny się zrobił, także zmiana na pewno na plus. Wiadomo, mówią, że tam dużo mocy dodaje. Nie jestem tego taki pewny, ale dół na pewno się zmienił dosyć mocno, także charakterystyka silnika jest dużo lepsza na tym gaźniku. Taka krótka wzmianka, nie mam jak tego pokazać, ale Simmering za zębatką zdawczą. Ja tutaj mam 98 rok. Zdarzało się, że ten silnik potrafił wypluć Simmering, który jest za zębatką, dlatego oryginalnie w Suzuki to zmodyfikowało i można dokupić takie zabezpieczenie, które przykręca się do tego silnika. Oczywiście to zamontowałem. Jestem pewny, że że ten Simmering się nie wysunie. Jeżeli już jesteśmy tutaj w tym miejscu, to warto wspomnieć o napędzie. Zmieniłem jego oryginalne przełożenie. Zdarzało mi się wpaść w dosyć mocny teren. Brakowało... Znaczy ten motocykl w terenie według mnie był za szybki przy takich ostrych, mocnych podjazdach gdzieś w Rumunii. Po prostu na jedynce, na wolnych obrotach nawet ten motocykl dosyć mocno pruł do przodu. Dlatego zmieniłem z tyłu zębatkę na 3 zęby do przodu, czyli 45 zębów. Prędkość maksymalna troszeczkę się zmniejszyła, ale dzięki temu motocykl stał się wolniejszy na pierwszym biegu, mocniejszy i w ciężkim terenie motocykl dużo lepiej się sprawuje. Słów kilka o sprzęgle. Z nim miałem dosyć sporo problemów, bo to jest tak naprawdę już 4. sprzęgło w tym motocyklu. Paliłem je dosyć regularnie. Myślałem, że to jest zły styl jazdy i że DRK tak po prostu ma, ale drążyłem i problemem jest pasowanie łożyska za sprzęgłem. Powrzucam zaraz gdzieś tutaj takie z boku rysuneczki, żebyście mogli zobaczyć. Po prostu wałek przy wysprzęgleniu obciąża tak łożysko i wałek kręci się w łożysku we wewnętrznej szalce. Przez to rozjeżdża się kosz sprzęgłowy, nie trzyma parametrów, grzeje się, wycierają się przekładki. Tam są też takie stalowe podkładki, które tracą wymiar, wszystko się pogarsza. Zaczyna sprzęgło ciągnąć, palić się, nic z tym się nie da zrobić. Wymieniałem raz, drugi, trzeci tarczę, nic nie pomagało, aż w końcu znalazłem, że to wcześniej o tym nie wiedziałem, o czym wam mówię, ale znalazłem to, że po prostu ten wałek
się kręci. Wywróciłem motocykl na bok, oczyściłem, cały odtłuściłem, kupiłem specjalnego Loctite'a. Oznaczenie zaraz gdzieś tutaj podrzucę, bo z głowy nie pamiętam. I na podstawie tego Loctite'a zalałem, on jest głęboko penetrujący, wytrzymujący temperatury. Zalałem ten wałek i po prostu osadziłem łożysko na tym kleju Loctite'cie na wałku sprzęgłowym. Wymieniłem sprzęgło na EBC, bodajże DRC, o oznaczeniu DRC, tylko tutaj numerku już dokładnie nie pamiętam, ale też gdzieś rzucę. I to sprzęgło zaczęło w końcu działać. Jest dozowalne, nie ślizga, super się jeździ, także obowiązkowo osadzić łożysko na wałku poprawnie i wymienić na dobre jakościowo sprzęgło kompletne. Polecam firmę EBC o oznaczeniu DRC, robi swoją robotę w tym motocyklu. Już jestem w tym miejscu, to oczywiście osłona Acerbisa pod silnik. Ona przyjęła już dużo, a nawet bardzo dużo, ale spisuje się świetnie. Dodatkowo tutaj osłony ramy. Ona, jakbyście demontowałbym, to widzieliście, że rama była wytarta od butów, a teraz spisuje się to świetnie, także polecam. Raz ochrona silnika, drugi raz ochrona ramy i fajne też trzymanie do butów, nie wycierają się tak. Obowiązek do zamontowania w DRC. Innym elementem, którego nie widać, to pod sprzęgłem jest czujnik luzu. Widziałem już parę derek, w którym się to odkręciło, także trzeba na pewno ten czujnik odkręcić i wszystkie posadzić śruby na kleju. Być 100% pewny, że on się nie odkręci, bo niestety gdy się odkręci, to że nie pokazuje biegu, to jedno, ale potrafi wypaść z niego sprężynka i gdzieś pójść w silnik. To może być kukułka na przyszłość, także warto odkręcić sprzęgło i przykręcić czujnik luzu na kleju. Kasztanowe hamulce można troszeczkę poprawić, stosując stalowy oplot i dobrej jakości okładziny. Ja tutaj akurat nie testuję Wesrachy i SBS-y. Jeszcze na tą chwilę nie mam odpowiedzi, która firma się tutaj lepiej sprawuje. Obie są całkiem dobre. Te, z którymi kupiłem motocykl, to była po prostu jakaś pomyłka. Kolejny element wyprawowy to skrzynka narzędziowa, montowana tutaj w miejscu oryginalnej, dużo większa, zakręcana. Z tego co kojarzę, to jest po prostu rura jakaś na dokumenty. Macie tutaj nazwę, można gdzieś znaleźć. Dokumenty rolnicze, gdzieś przypinane do narzędzi rolniczych. Ja to tam dosyć tanio kupiłem, bo dziwna rzecz jest taka, że do motocykli wszystko jest drogie, a te rolnicze elementy są tanie. Domontowałem jakieś mocowanie do tego. Spisuje się to rewelacyjnie, podstawowa narzędziówka jest na miejscu. Osmoro. O zmroku przednia lampa oryginalna, po prostu to była imitacja oświetlenia. Po próbach z LEDowymi lampami udało mi się znaleźć odpowiedni zamiennik. Jak widzicie, ma homologację jedną i drugą, ma światło pozycyjne. Jestem z tego światła bardzo zadowolony w porównaniu do wszystkich innych chińskich LEDów. To ta lampa naprawdę świeci, poza tym ma homologację, nie ma problemu na przeglądach. I w końcu jazda w nocy tym motocyklem to przyjemność. I przede wszystkim bezpieczeństwo, także kolejny element obowiązkowo, który wymieniamy w tym motocyklu, to przednia lampa. Do wymianki poszły też liczniki, ale z racji tego, że fabryczne liczniki, ten pojedynczy taki, po prostu się psują. Nałogowo psują się i tyle. Nic się z tym nie da zrobić, trzeba wymienić. Oryginalne kosztują mega drogo. Natomiast ja od starszej wersji dopasowałem tutaj. Nie ma problemu, można wpiąć to praktycznie w oryginalną kostkę, delikatne przeróbki. Pociągnąć jeden kabelek do cewek wysokiego napięcia, dzięki temu zyskujemy obrotomierz.
Być może to nie wygląda już tak rasowo jak oryginalny licznik, ale wszystkie funkcje spełnia, kilometry pokazuje bardzo dobrze. Jestem z tego rozwiązania zadowolony. Ważny element, jeżeli zamierzamy upalać motocykl w terenie, od wętla 4 szprychy, wiercimy otwór i zakładamy trzymak, żeby tego wętla później nie urwać. Wiadomo, jak się założy trzymak i chce się jeździć po szosie, to niestety na przeciwwagę trzeba nałożyć trochę odważników, ale zyskujemy to, że niskie ciśnienie w terenie i wentyl, jak widzicie, przejechane 3000 km Albania i te sprawy, stoi prościutko. Warto to zrobić. Niekonieczna, ale mi bardzo ułatwia jazdę. Wymiana klamek z regulacją. Dzięki temu ten odstęp od klameczki, od kierownicy klamki sobie mogę regulować. Jestem z tego mega zadowolony. Jak widzicie, tutaj sprzęgło jest na maksa oddalone. Dzięki temu jest duży zakres pracy, fajna dozowalność. Myślę, że warto to wymienić. Pasują, oczywiście są z Chin, takiego czerwonego portalu, ale pasują. Tam bodajże któraś minimalnie wymagała jakiegoś lekkiego szlifu, jak tutaj widzicie. Musiałem gdzieś ją tam delikatnie szlifnąć, bo idealnie nie pasowała, ale pasują i całkiem poprawiają ergonomię jazdy. Kierunki tył małe, ale mocne, LEDowe, świecą. Niekonieczna wymiana, ale wymieniałem wydech, o którym za chwilę. I niestety już się te oryginalne tutaj nie mieściły. Musiałem zrobić taką zamianę na te małe. Mega świecą, kosztują około 80 zł. Jestem z nich mega zadowolony. Topiłem w błocie, deszcz, wszystko świecą, bardzo dobrze widoczne. Jestem mega zadowolony. Temat na sam koniec praktycznie zostawiłem. Jeden z ważniejszych i pierwszych elementów, które w DRC trzeba wymienić. Po pierwsze chodzi o osiągi, bo oryginalny wydech trzyma ten silnik. Po drugie dźwięk, nie podoba mi się oryginalnego wydechu. A po trzecie to waga. Tamten waży bodajże 9 albo 10 kg. Jest mega ciężki, waży po prostu ogrom. Natomiast wymieniłem go na oryginalny wydech od Suzuki, jak widzicie, z homologacją. Od Suzuki GSX R1300, prawy tłumik. Niewielka przeróbka, gryzę trzeba dorobić i kawałeczek tutaj rury. Poza tym to pasuje plug and play. Dzięki temu motocykl zyskał moc, stał się dużo lżejszy, no i przede wszystkim fajnie brzmi. Jestem z tego efektu zadowolony. Nie jest to taka idealna przeróbka raz, dwa, trzy, ponieważ trzeba tam delikatnie uchwyt przestawić i pospawać sobie tutaj taką rurę dolotową, żeby połączyć z oryginalnym kolektorem, ale da się to wszystko zrobić. Dzięki temu jest super dźwięk, musicie go posłuchać.
kończąc, tak na sam koniec, dodam, że jeszcze chciałbym siedzenie poprawić, bo nie do końca mi pasuje. Na długich przelotach jest troszeczkę za twarde. I dajcie znać w komentarzach, czy jakiś element Was mocno zaintrygował i żebym po prostu się troszeczkę, jakiś filmik o nim nagrał, troszeczkę rozwinął myśl, nie wiem, czy tam o wydechu, czy o tylnym amorze. Dajcie znać, czy wszystko jest jasne, czy coś jeszcze wymaga doprecyzowania. Chętnie coś tam dogram. Jeździłem tym motocyklem już 4 albo 5 sezonów, kilka razy w Rumunii, Albania, Bośnia, Serbia, Czarnogóra, także tych krajów było trochę było pojeżdżone. Jak możecie zobaczyć w innych moich filmikach, coś się tam działo, także to nie są tylko takie spostrzeżenia po tam krótkim dystansie, ale no spędziłem parę godzin na tym motocyklu i no wnioski nasunęły się same, modyfikacje zresztą też, także dzięki za wytrwanie do końca. Zostawcie suba, jeżeli się podobało, na pewno będzie tego więcej i do zobaczenia. Cześć, czołem.